Tell me how to be closer to you. Tell me how and I'll do it, babe. 'Cause I just wanna make you feel what I do about you. So just tell me how and I'll do it, babe. I love it when you whisper in my ear, words only meant for me to hear. Promise that your secret's safe with me. You're the only reason. Hej, witam Was serdecznie na kanale The Veggie Biker. Mamy dzisiaj około godzinę jazdy do Zaginionych Ogrodów, ale dzięki temu będziemy przejeżdżać przez stolicę Cornwalli Truro. Tutaj mieści się piękna katedra i świetny hotel The Alverton, który niegdyś był klasztorem. Zostańcie z nami i podziwiajcie Cornwallię oczami motocyklisty. I jesteśmy w Zaginionych Ogrodach Helliganu. Co mnie zaskoczyło, to parking dla motocykli, bardzo miły ukłon dla podróżujących na dwóch kółkach. Jak już widzieliście, sam dojazd jest w miarę widokowy i nawet parking można określić jako zalesiony, co w lecie jest zbawienne, zwłaszcza że w tych ogrodach można naprawdę spędzić cały dzień i pogubić się na terenie 80 hektarów. Zacznę może od samego wejścia. Bilety musieliśmy wcześniej rezerwować i zapłaciliśmy 17,50 od osoby. Rodzina z dziećmi, osoby starsze, studenci mają zniżki. Przy wejściu na teren mamy sklep z biletami, restaurację, sklep z suwenirami, pizzeria oraz oczywiście toalety. Jeżeli skorzystacie z większego parkingu obok, to będziecie przechodzić koło sklepu spożywczego, w którym ceny, z tego co pamiętam, były wygórowane. Skąd w ogóle nazwa Zaginione Ogrody Helliganu? Cóż, do niedawna ten 300-letni ogród był naprawdę zaginiony, zniszczony i zapomniany w trakcie I wojny światowej, aż do 1990 roku, gdzie część tajemniczej posiadłości odkryto na nowo i wzbudziła ona ogromne zainteresowanie. Do tego stopnia, że powstał największy projekt renowacji ogrodu w Europie i po 2 latach został otwarty publicznie. Są to najbardziej znane ogrody botaniczne w całej Wielkiej Brytanii i warto je odwiedzić i odkryć jego sekrety. A jest ich sporo, jak różne ogrody, w których znajdziesz mniej więcej hodowlę ananasów, altany, kwietniki i hodowlę pszczół, tropikalną dżunglę, zwisający most, zaginiona dolina, rzeźby Helligana, które widzieliście podczas spaceru lasem i wiele innych. Na tak spory kawałek ogrodów trzeba sobie zapewnić przynajmniej 3 godziny. My spędziliśmy tam 4,5 godziny, co wydaje się sporo, ale uwierzcie, czas tam bardzo szybko ucieka. Najciekawszą informacją, jaką udało mi się znaleźć, to, że na terenie starych ogrodów była szklarnia ananasów, które w XVIII wieku były bardzo popularne wśród angielskiej szlachty. Szklarnia przetrwała do dziś i ponownie hoduje się tam ananasy. Podobno cena jednego ananasa wyhodowanego w Helligan kosztuje 1000 funtów, a wystawiony na aukcji kosztowałby 10 000, co czyniłoby je najdroższymi owocami na świecie. Nic dziwnego, że ciężko nam było zrobić nawet jedno zdjęcie. Nie zanudzam, ale nie uciekajcie, bo za chwilę opowiem Wam odnośnie naszego pola namiotowego mieszczącego się niedaleko wsi Sticker, w której znaleźliśmy najlepsze wegetariańskie jedzenie w Cornwalli oraz bardzo starą stację benzynową. You're the only reason, yes, you're the only reason.
Sticker. Wieś, przez którą pewnie nieraz ktoś przejedzie i nawet nie zauważy lokalnego punktu wymiany książek na przystanku autobusowym, czy też starej, nieużywanej stacji paliw przy warsztacie samochodowym oraz pubu, w którym jedliśmy najlepsze danie wegetariańskie. Coś na szybko odnośnie pola namiotowego Pleasant Streams Farm Camping. Znajduje się 15 minut na piechotę od wspomnianej wsi pubu. Nie jest to pole namiotowe najwyższych lotów, łazienki takie sobie, toalety również, plus taki, że można zapalić sobie ognisko i zakupić drewno od właściciela. Zapłaciliśmy 16 funtów za noc, więc powiedzmy, że cena jest adekwatna do pola. Ma ono plusy i minusy. Dużym minusem jest spora ilość kaczek i kaczych główien po całym polu, więc na bosaka już sobie nie pochodzimy. Jak dla mnie to pole jest z potencjałem, ale brak inwestycji przez właścicieli i słabe podejście daje 5 na 10. W kolejnym filmie ostatnia atrakcja Cornwalli, znów ogród, ale później jedziemy do angielskiej Riviery, Torquay, by zobaczyć jaskinie, które należą do Geoparku UNESCO. Także nie zapomnijcie subskrybować i do zobaczenia.